Siema, pozdrawia Piotrek z bloków. Mamy środę, a środa to dzień... Nie, żartuję. Dzień treningu ostatniego przed moją walką. Właśnie mam teraz spotkanie i nagrania z Winim. Kto tam ogląda YouTube'a i Winiego, to wie, co was czeka za niedługo. Pokaże się tam fajny wywiad ze mną. Następnie lecę do Łodzi. Mam tam masaż, kroplówka, ostatni trening, ale już taki, wiecie, żeby tylko się coś poruszać, troszkę spocić. I później lecę do Strong ekipy nagrywać właśnie z nimi. Mam nadzieję, że do wieczora nic się nie zmieni, że dzień tak jak mam zaplanowany, tak się wszystko ułoży i to będzie zarąbisty odcinek, także śledźcie. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest przeglądarka internetowa Opera. Już wam pokazuję, jakie zalety ma właśnie ta przeglądarka. Tutaj na początku możecie zobaczyć karty, które najczęściej używam, strony internetowe dokładnie. Następnie, pierwszą taką fajną zaletą jest boczny pasek, gdzie mogę sobie dodać swoje social media. Tutaj mam Messengera, tutaj mam Whatsappa, dodatkowo oczywiście Instagram, można sobie przeglądać bez problemu. Kolejną fajną opcją jest, tutaj właśnie mogę sobie wybrać, czy chcę słuchać muzyki na YouTube, na Spotify lub coś innego. Wybieram sobie YouTube, puszczam jakąś daną piosenkę i możecie zobaczyć, jak to tu właśnie wygląda. Kolejna rzecz, jest to pinboard. Wybieram sobie tutaj, wchodzę akurat na Amazona. Znalazłem taki, przyłóżmy telefon, dodaję to do swojego pinboardu. Dodało, dobra, przechodzę dalej. Kolejna rzecz, białeczko też dodaję. Tak możecie zobaczyć, wygląda całe. Nazwałem sobie to sklep zakupy i pokażę wam, jak można to fajnie udostępnić znajomym. Kopiuję ten link, cyk, pokażę wam tutaj, jak go się wkleja. Wklejam, tak jakbym go wysłał po prostu i wyskakuje właśnie ten mój sklep zakupy, ten mój pinboard znajomym, którym mogę to pokazać i udostępnić. Kolejna opcja, blokowanie reklam. Tutaj już mam ustawione blokowanie, tutaj jest tyle zablokowanych, tutaj mamy 9, tutaj 10 i tak to wygląda. Kolejna akcja, VPN. Włączam sobie ochronę, zmieniam lokalizację. Mogę sobie wybrać dowolną, czy chcę Amerykę, Azję, Europę, to już obojętne. Wybierze mi jakiś przykładowy kraj i fajna ochrona jest włączona. To są najważniejsze zalety przeglądarki internetowej Opera, także serdecznie polecam. Na dole macie link. Oglądajcie dalej. Jesteśmy z Winiem, my już jesteśmy po rozmowie. Tak kiedy ludzie będą mogli zobaczyć, kiedy u Ciebie na kanale to wyląduje? Słuchaj, nie mam bladego pojęcia. Z tego względu, że mam jeszcze trochę ponagrywanych rozmów, które czekają na publikację i zawsze to jest pierwsze pytanie po rozmowie, które otrzymuję i zazwyczaj mam... Tak, no chyba, że są jakieś tam wyjątkowe sytuacje, więc na przykład jeżeli zadeklarujesz, że Ci zależy, żeby wyszło, bo coś tam, to wtedy tak czynimy, no nie? No dobra, no i tak jak się pokaże, to na pewno wam dam znać, na pewno to gdzieś na social media moich wyląduje też, także zobaczycie. Dobra, pierwsze pytanie, powiedz mi, od ile czasu jesteś na YouTubie i jak się w tym odnajdujesz? Ja jestem, nie wiem od ilu czasu, bo ja bym powiedział, że są jakby dwa pojęcia. Pierwsze to, kiedy pierwszy raz to wrzuciłem, nie mam bladego pojęcia i to lata temu i pytanie, czy to datować od mojego pierwszej rozmowy. No może bym od takiej pierwszej rozmowy datował, bo pewnie jeszcze gdzieś tam wcześniej też byłem przy okazji jakichś teledysków czy różnych tego typu sytuacji. Natomiast kurde, tak ten mój program tak poważniej to ja robię, nie wiem, za 2 lata może, no. No, jak się tym odnajdujesz? Podoba Ci się to? No słuchaj, spoko, no generalnie wiesz co, no już rozmawialiśmy też u mnie o tym, że no jest to dla pieniędzy i spotyka się fajnych ludzi, no jest poprzez to dużo ciekawych koneksji, znajomości, więc to jest naprawdę super. No, nie super jest to, że czasami gdzieś
ciężko się wybrać, bo jednak ta rozpoznawalność nawet zrobiła się w tym roku dosyć duża. No to ja to wiem, bo jak przyjeżdżam zawsze do Polski właśnie to... Znaczy ja Ci powiem, że tak, jak masz rozpoznawalność, że ludzie dobrze mówią, to jest fajna rozpoznawalność. Ale gorzej jak gdzieś, wiesz, jak gdzieś pojedziesz i ktoś Ci tam krzyczy ty chuj i tak dalej, to, no wtedy, wiesz, to jest niefajna rozpoznawalność. No. To Ty tak tylko krzyczysz. Obejrzyjcie rozmowę na moim kanale, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Natomiast... no nie, ja mam raczej pozytywny odbiór. Właściwie to nie mogę sobie przypomnieć, żeby gdzieś był negatywny, tylko negatywne jest czasami to, że jest tego za dużo. No są takie miejsca, na przykład właśnie zastanawiałem się, jak u Ciebie może być, bo sobie pomyślałem, że u Ciebie może takiego czegoś nie być, chyba jednak tak musimy jechać, że u mnie są miejsca, do których ja się nie mogę wybrać. Takim na przykład miejscem będzie koncert hip-hopowy. No bo wtedy tam masz za dużo tego. Co? Tak, wtedy mam typowo bardzo dużo odbiorców i to nie ma żadnego sensu. No ale ja tak miałem na przykład po mojej ostatniej walce w Fejmie, pojechałem w Krakowie na imprezę, no i po godzinie już pojechałem do domu, bo po prostu nic z tej imprezy nie miałem, wiesz. Co 2 minuty ktoś podchodził, wiesz, zdjęcie i tak dalej, ja to każdego oczywiście, wiesz, fajnie, pozytywnie, ale jak jedziesz, chcesz się pobawić i tak dalej, jak nie masz na to nawet minuty, bo cały czas ktoś zaczepia, no to wtedy już ta popularność się tak odciska na tym, że... No więc właśnie, stronę, więc tak sobie myślałem, że co to jest za miejsce, no to jest na pewno miejsce wszelkiego rodzaju gale walk, to będzie dla Ciebie miejsce, w którym Ty nie będziesz miał życia. No ale i tak, wiesz, ja tak uważam, pozytywne to jest, tak jest spoko, no. Jakie plany w ogóle? Znaczy dobra, to czekaj, odcinek nie wiadomo kiedy będzie, także dam Wam znać na pewno. A powiedz mi, czy masz teraz jeszcze jakichś nowych takich ciekawych gości? Albo że miałeś, żeby ludzi zachęcić, żeby wpadli i posłuchać sobie? Ja mam zawsze, jak to mówię, ciekawych, specjalnych gości, natomiast na pewno taką rozmowę, która... może użyję tak, mam nawet lekką tremę przed tą rozmową. To jest rozmowa z panią Krystyną Kurczak-Redlich, chyba Redlich, która jest autorką książek o Rosji, o Putinie i w ogóle ona była takim dziennikarzem, korespondentem z Rosji przez szereg lat i wow. Ma teraz tam kłopoty przez to? Słuchaj, chodzi i żyje, ale tak naprawdę powiem Ci, że no metaforycznie to ta osoba musiała mieć potworne jaja, potworny charakter, żeby w ogóle egzystować i tam, gdzie ona była. Wiesz, ja myślę, że to jest w przypadku jakby ludzi spoza Rosji, to gówno tamten ich rząd to obchodzi, bo to i tak wiadomo, że ma złą prasę i jakby mają na to jakoś tam mniej czy bardziej wyjebane. Natomiast jeśli chodzi o gdyby ona była stamtąd i uciekła, to może by ją służby ganiały jeszcze po świecie. A myślisz, że nie ganiają? Nie wiem tego, no będę musiał się dowiedzieć. No ale no żyje, no chodzi, oddycha, no to... Kurde, to bardzo ciekawe, aż sam się nie mogę doczekać, aż to wrzucisz, no. Co ona może powiedzieć, a czego nie może na przykład? No słuchaj, no powiedziała o tym reżimie, tak to należy nazwać, no bardzo dużo, no i jakby, no powiedzmy sobie nic dobrego, no bo cóż tam dobrego można o tym mówić, więc no tu jest taka sytuacja, że no na pewno ona dobrego PR-u to ona im nie robi, no, nie? Ciekawe jak śpi w nocy, czy się nie boi. No mi się wydaje, że już po prostu, że oni mają tam lepsze rzeczy do roboty niż no teraz na pewno niż przejmowanie się panią z Polski, która napisała, że oni są mordercami, którymi są. No tak, no. Są i ona o tym wie i wiedzą o tym
tysiące, setki czy tak dalej innych ludzi, no i tak gówno to wszystko znaczy. No tak, no to dobra, no to zapraszam właśnie, a kiedy mniej więcej się może pokazać Ciebie? Co Tego, miesiąc, dwa? tego też nie wiem, a rozmowę mam jutro. Mam nadzieję, że w końcu do niej dojdzie, bo też ona była tam przekładana i różne jakieś tam takie sytuacje życiowe sprawiały. No to że... się już nie mogę doczekać. No No dobra, to... no tyle chciałem wiedzieć. Wbijajcie na kanał do Winiego, zobaczcie wiele fajnych, ciekawych rozmów. No, a moja myślę, że się pokaże może w przyszłości. Zmiecha myślę, że albo nawet szybciej. No, także zobaczycie. Super, dziękuję ślicznie. Dziękuję. No i lecę już do Łodzi. Dzisiaj tam... O, czekajcie, bo coś tu wpisałem. No, lecę tam jeszcze na trening. Tak jak wam mówiłem, parę rzeczy zrobić, nagrać do Strong Ekipy coś. Dokładnie naprawdę dobry czas. Po wczorajszej konferencji dużo kontrowersji i tak dalej. No ale pamiętajcie jedno, no. Nie można wszystkich wrzucać do tego samego worka. To, co ktoś sobie tam robi, to, że się chce wybić w taki, a nie inny sposób, to jest jego sprawa, nie moja. Ja po prostu jadę zarobić pieniądze, pokazać fajną walkę. My z Rzutkiem pokazaliśmy bardzo dużą kulturę. Także wiecie, no z naszej strony na pewno jest wszystko ok. Nie mam się czego wstydzić, a to, co tam ktoś robi, to jest totalnie jego sprawa. Za 400 metrów skręć w lewo, zjazd. No właśnie, muszę skręcić. No ale przyznam, no bardzo dużo się tam działo, aż ja widziałem już dużo na konferencjach, ale tam, co się działo wczoraj, to aż byłem w szoku. To aż było za dużo, naprawdę. Skręć w lewo, no ale cóż, zjazd. każdy robi, co mu się podoba, no i wiecie, no to się też tam sprzedaje, no. Ludzie chcą to oglądać, no i dostają to, co chcą. Ale z mojej strony i ze strony Rutka sportowe zachowanie, tak jak miało być. I było bardzo fajnie. Ostatni raz widzicie mnie z moją pożyczką na głowie. Właśnie wchodzę zgolić. Ale nie bez powodu. Stąd. Masakra. Jesteśmy Nikolą, Marcin. Zaraz im pokażemy Strong Ekipę. Co to jest Strong Ekipa? Co nie? No właśnie, a powiedz mi, jedna Ekipa w komplecie. są jakieś uderzenia, to są ciosy pchane, czy popychasz, czy to są uderzenia? Możesz pchać, ale wiesz, to A chyba będę uderzenia shooter. są też, czy nie? Nie ma. A startować w tych gaciach to jest dużo. Poczekaj, nie spamuj. Jest zdjęcie? No poczekajcie. Dawaj, jak przyjdzie zapas. Ale zapas, nie przyjdzie ale w tej... Ja muszę to zdjęcie zobaczyć. Wiesz, że Suci w ogóle w Japonii to są bogaci, nie? Kobiety na rękach poszły. No zobacz. Nie, no ładnie. Ale dlaczego te spodnie żeś założył na podspód? Chciałby tych spodni nie kłaść. Ale mi się nie zmieściło nieco. Koszulkę dostałem. Strong Ekipa. Zaraz zaczynamy coś robić. Nagrywamy. Jak to nie skakuje taki problem. Chłopaki kreatynę podjadają, widać? Obserwuję, wyświetluje. Nie, jedziemy na festę. No tam tak jest, no. Ale podobało mi się ogólnie. Ja bo tam fajnie, bo ja miałem wtyki, że wiesz, na fawela i tak dalej, my wszędzie brali, my trenowaliśmy na faweli, to było super, no. Ale miałeś kogoś stamtąd. No miałem stamtąd właśnie, a tak to sam to, no, to lipa. Tam vis-a-vis tej Marakany nawet jest. No. Rzucał już dzieci każdy. Jak on jeszcze lub jednego nie widziałem. Niewiele inaczej. Cieszy się więcej chyba, nie? Kiedyś mojego kolegę, kiedyś mojego kolegę Odwalam. Zastanawiam się mojego kolegę kiedyś. Wchodzę do tego okienka, jako pierwszy paszport gościu patrzy. Telefon. Dwóch gości w czarnej garniturach przyszło. Mój paszport wzięło. No sobie usiądzie, to nie? A ja nogi mi się ugięły. Mówię, czy to nie Unia? Mówię, co ja zrobię? W Moskwie mówię, Nawet nie wiedziałem co powiedzieć, nie? Łzy w oczach mi stanęły. Godzinę siedzę, gościu przychodzi w czarnych garniturkach, dwóch takich. Mówi tak. Długo pan przyleciał? Tu. Był pan we wojsku? Ja mówię, nie. Dlaczego? Bo nie studiowałem. Skąd pan zna język? No i tamto. A w ogóle co pan tu będzie robił? No to i to. A dobrze, proszę siedzieć dalej. Nogi mi się ugięły, pół godziny kolejne czekam.
Przychodzi policjant z moim paszportem. No po co pan przyleciał? No to i tamto, nie? A do kogo pan przyleciał? To i to. Pan do niej dzwoni. Dobrze, wszystko mi podrukowane, ten dzwoni do nich, wziął mi telefon i tak. Kto to jest? Ten i ten. Jak ma nazwisko? Tak, tak. I kiedy się urodził? I co będzie robił? To i to. Gdzie będzie spał? Tu i tu. Aha, dobrze. A ten papierek miałeś, bo tam musi być wszystko papierek. miałem, słuchaj. Jak on się rozwalił na siedzeniu, jak wracaliśmy z Korei Południowej, po mojej walce już mogłem jeść, i jak Nikola się rozwalił i jak nóżkę wyciągnął. Parę godzin w samolocie, kurwa, obok mnie jakiś szejk, nie? Cały czas po ich tam po arabsku rozmawiał i tak się martwiłem, tak się odsunąłem trochę od niego i usnąłem. No i oczywiście zacząłem krapać i tak nogę wystawiłem, a w tym momencie pani przychodziła, jak się pierdzieliła o tą nogę, ja tylko słyszałem, to było tak. Ona szła, ja nogę, było tak. Tak? Gdzie? Dynią zajebanie nie Mówię do tego. Proszę pokazać, proszę zrobić rekonstrukcję zdania. Jak to wyglądało? Nie. Jak to Dobra, ale- w samolocie, tak? A jak było tak? Tak? I rozpędzamy się? Ty, ale słuchajcie, ciężki sen. Nie mogli dopuścić wodą. Jak się budzę, co się No to mam kreatyw. Ponad 30 za godzinę. No użyczymy i nie Wina. Tam jeszcze ominąłeś. Robota. Włącz odkurzacz najpierw. Siemanko. Kolejny dzień. O, patrz, jakie flamingi tu postawili. Kolejny dzień w Łodzi. Dzisiaj już totalny chill. Wiadomo, jutro już ważenie, pojutrze walka, także trzeba się skupić już totalnie na, wiecie, koncentracji. Już treningu dzisiaj nie ma, wiadomo, może coś tam wieczorem, tylko coś tam się troszkę rozciągnąć, coś poruszać, ale to już będzie takie po prostu 10 minut jakiegoś rozruchu i tyle. Patrzcie tu. Całkiem fajnie w tej Łodzi. Serio, dobrze mi się tu spędza czas. Piękna pogoda dzisiaj w Łodzi. Właśnie wyszedłem od fizjo i powiem wam, że tyle razy, co powiedziałem ała, to bo przez ostatni rok nie powiedziałem. Ojeju, bolało bardzo, ale czuję się teraz tak świetnie po prostu. Wszystko, cokolwiek, jakikolwiek mięsień był troszkę chociaż napięty, wszystko jest rozluźnione teraz, gotowy na walkę. Wieczorem tam jeszcze jakiś kilogram pewnie będzie trzeba zrzucić. Chociaż dzisiaj rano już była dobra waga, ale wiecie, w ciągu dnia to zawsze inaczej wygląda, bo się więcej zje i tak dalej. Także już relaksik i trzymajcie mocno kciuki, bo naprawdę czuję się tak dobrze, że idę wygrać tą walkę. Zrobię wszystko, żeby ją wygrać. Wiem, że wielu nie wierzy w to, ale nieważne. Ważne, że ja w to wierzę, bo to jest najważniejsze. Jak ja uwierzę, to już jest 50% sukcesu, a nawet więcej. Bo po to ciężko trenowałem tyle czasu, żeby właśnie to zrobić. Będę walczył z zawodnikiem KSW. To jest naprawdę bardzo duże wyzwanie dla mnie. Nawet samo KSW to pół biedy. Z jednym z najlepszych zawodników KSW. Także to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie. I cieszę się, że mi je dali, bo sobie postawiłem wysoką poprzeczkę. Zrobiłem wszystko, co chciałem zrobić i się bardzo z tego cieszę. Także mnie dopingujcie. W komentarzu proszę Team Pajak. Hashtag Team Pajak. Bo chcę zobaczyć, ilu was jest ze mną. No i co? Tyle. Jak coś, wbijajcie na mojego Insta, tam macie, a na dole w opisie też macie pay-per-view i mnie oglądajcie i dopingujcie. I pamiętajcie, na dole link do przeglądarki internetowej Opera. Pozdro.